Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy! Aliens Fireteam Elite, czyli całkiem udana kooperacyjna strzelanka w uniwersum obcego, doczeka się kontynuacji. Pierwsze informacje o grze pojawiły się na oficjalnej stronie organizacji ratingowej i SRB. W opisie do gry możemy przeczytać: Aliens Fireteam Elite 2 otrzymało kategorię M z uwagi na krew, drastyczne treści, wulgarny język i przemoc. Z innych istotnych informacji wiemy, że gra zmierza na PC i konsole obecnej generacji, a jej wydaniem zajmie się firma Daybreak Game Company. To właściciel studia Cold Iron, czyli twórców pierwszej części. Niewtajemniczonym przypomnę, że Aliens Fireteam Elite zadebiutowało w 2021 roku i najwyraźniej odniosło sukces wystarczający do zadowolenia wydawcy. Akcja rozgrywa się na niebezpiecznej planecie LV-895, gdzie maksymalnie trójka graczy walczy o życie, stawiając czoła ksenomorfom. W tej chwili możemy jedynie przypuszczać, że druga odsłona będzie działała na podobnych zasadach. Oczywiście na więcej informacji będziemy musieli poczekać do oficjalnej zapowiedzi. Biorąc pod uwagę, że gra otrzymała już kategorię wiekową, powinno to nastąpić wkrótce. O serii Silent Hill znów jest głośno, ale tym razem za sprawą przecieku dotyczącego nadchodzącego Silent Hill Townfall od studia Screenburn. Według doniesień gra trafi na PC, PS5 i Xboxy Series XS już w 2026 roku. Co najciekawsze, podczas rozgrywki ma zabraknąć jakiejkolwiek walki, broni i klasycznego ekwipunku. Według przecieków Townfall ma być bowiem antologią krótkich historii osadzonych w małym nadmorskim miasteczku, a wszystkie opowieści ma łączyć motyw miejscowej plaży. Zamiast sięgać po broń, gracz miałby uciekać przed duchami, a zamiast rozwiązywać tradycyjne zadania czy zagadki, zanurzać się w klimacie psychologicznego horroru w bardziej filmowej wersji z jumpscarami i fragmentami śledztw. Gracze wyczekujący premiery Kingmakers, dziwacznej produkcji, w której trafiamy na średniowieczne pola bitew wyposażeni we współczesne uzbrojenie, otrzymali niemiłą niespodziankę. Deweloperzy ze studia Redemption Road Games przyznali w oświadczeniu, że wydanie gry 8 października w dopracowanym stanie byłoby niemożliwe. Zapewnili również, że wkrótce pochwalą się nowym materiałem z rozgrywki, ale zabrakło wzmianki o konkretnym terminie premiery. W wiadomości od deweloperów przeczytamy jedynie, że zespół potrzebuje odrobinę więcej czasu. Warto dodać, że nie jest to pierwsza obsuwa. Kingmakers wcześniej zaliczyło już jedną, gdyż pierwotnie gra miała ukazać się nie później niż latem tego roku. Ostatnio mogliśmy dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat skasowanej odsłony, a w zasadzie nowego projektu Assassin's Creed, którego akcja miała rozgrywać się w XIX-wiecznej Ameryce. Dziennikarz Steven Totilo doniósł na łamach GameFile, że wieści o anulowaniu gry dotarły do niego już w zeszłym roku. Totilo przeprowadził rozmowę z 5 pracownikami Ubisoftu, którzy zdradzili, że opinie o grze wewnątrz firmy były bardzo pozytywne, ale dyrekcja zdecydowała się wstrzymać pracę z uwagi na falę krytyki, z jaką spotkały się zapowiedzi Assassin's Creed Shadows. Projekt był na wczesnym etapie rozwoju i nie wyszedł poza fazę koncepcyjną. Raport sugeruje, że Ubisoft obawiał się kontrowersji na tle politycznym. W skasowanej grze mieliśmy wcielić się bowiem w czarnoskórego niewolnika i zawalczyć z Ku Klux Klanem. Można przypuszczać, że ekstremalnie rasistowska organizacja byłaby w jakiś sposób powiązana z zakonem templariuszy. Co istotne, doniesienia Totilo potwierdził znany i ceniony informator Tom Henderson. Dodał on od siebie, że skasowana gra była ukryta pod nazwą Project Scarlet i miała zadebiutować jesienią 2027 roku. Mam dobrą i złą wiadomość dla fanów Heroesów. Otóż najnowsza odsłona Heroes of Might and Magic Olden Era nie zadebiutuje w tym roku, jak początkowo planowano. Nowego terminu premiery nie ujawniono, ale otrzymaliśmy za to możliwość sprawdzenia gry w ramach wersji demonstracyjnej. Ta jest dostępna na platformie Steam i pozostanie tam do 20 października. Do dyspozycji graczy oddano samouczek oraz 3 tryby rozgrywki: klasyczne potyczki, arenę oraz wariant z tylko jednym bohaterem. W każdym z nich zmierzymy się jednak wyłącznie ze sztuczną inteligencją. Dodam jeszcze, że w demie dostępne są 4 z 6 planowanych frakcji: Przystań, Nekropolis, Lochy i Schizma.
Studio Sleepgate Ironworks, odpowiedzialne za dobrze przyjętą strategię Tempest Rising, wypuściło kolejną dużą aktualizację do swojego najświeższego dzieła. Do gry trafiły więc wyczekiwane przez graczy usprawnienia. Nowinki w znacznym stopniu wpływają na rozgrywkę i dotyczą chociażby zachowań sztucznej inteligencji, jak i usprawnień trybów multiplayer. Z najważniejszych zmian warto wymienić, że przebudowano 3 misje z kampanii dla pojedynczego gracza na nowe mapy w trybie multiplayer. Wprowadzono możliwość dostosowywania zachowań AI dla trybów skirmish i custom. Gracze mogą teraz wybrać jedną z 3 opcji zachowań przeciwników w potyczkach: domyślną, obronną lub agresywną. Do Tempest Rising zawitały też dodatkowe ustawienia meczów niestandardowych, mianowicie ustawienie nietypowej prędkości gry dla wszystkich graczy, możliwość włączenia lub wyłączenia doktryn, opcje nieskończonej mocy, pieniędzy oraz inteligencji. Podczas niedawnej transmisji Ubisoft zapowiedział Valley of Memory, czyli darmowe DLC do Assassin's Creed Mirage. Rozszerzenie zostanie udostępnione 18 listopada tego roku na każdej z platform docelowych. Fabuła przedstawi wydarzenia sprzed finału podstawki. Basim wyruszy do miasta Al-Ula, które co ciekawe początkowo miało być główną lokacją Mirage, zanim deweloperzy postawili na Bagdad. Basim wyruszy tam w poszukiwaniu wieści o swoim ojcu, którego widział po raz ostatni we wczesnym dzieciństwie. Jeśli chodzi o kwestię rozgrywki, rozszerzenie ma starczyć na około 6 godzin. Oprócz nowego wątku fabularnego w Al-Ula znajdziemy także dodatkowe aktywności poboczne. Studio Sandfall Interactive ogłosiło, że pracuje nad największą do tej pory darmową aktualizacją do Clair Obscur Expedition 33. Update nie ma jeszcze daty premiery, ale wiemy już co nieco o tym, co w niej znajdziemy. Tym razem nie będą to wyłącznie poprawki błędów technicznych, ale również zupełnie nowa lokacja z niespotykanymi wcześniej przeciwnikami, nowi wymagający bossowie zaprojektowani z myślą o wysokopoziomowych postaciach, dodatkowe przedmioty kosmetyczne dla każdego z członków ekspedycji, niespodzianki do odkrycia i wiele więcej. Przy okazji tego ogłoszenia studio pochwaliło się również przekroczeniem progu 5 milionów sprzedanych egzemplarzy Clair Obscur. 6 października w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała gra Daemon Blades. Jest to slasher z widokiem z pierwszej osoby z wyraźnie zarysowanymi elementami RPG i roguelike, zawierający tryb kooperacji dla maksymalnie 4 osób. W grze przemierzamy generowane proceduralnie lokacje osadzone w różnorodnych biomach. Zapuszczamy się do nich w ramach ekspedycji, podczas których zajmujemy się przede wszystkim eliminowaniem hord przeciwników. Na naszej drodze stają głównie szeregowi nieprzyjaciele, jednak od czasu do czasu przychodzi nam także mierzyć się z potężnymi bossami. Gra zbiera w większości pozytywne opinie na platformie Steam. Tego samego dnia co poprzednia pozycja zadebiutowała gra Seafarer The Ship Sim. Tytuł także miał swoją premierę w ramach wczesnego dostępu wyłącznie na PC. Seafarer to symulator statków stawiający na różnorodność doświadczeń morskich. W grze mamy możliwość swobodnego wyboru swojej kariery, od przewozu towarów między portami, przez branie udziału w akcjach ratunkowych, aż po eksplorację mapy inspirowanej północną Europą. Świat gry oferuje wiele możliwości rozwoju i liczne frakcje, które zlecają nam misje czy też wyzwania z nagrodami. W grze znalazły się dynamiczna pogoda i realistyczna symulacja morza. Przeżyjemy tutaj zarówno spokojne poranki, jak i sztormowe nawałnice. Do naszej dyspozycji oddano zróżnicowane statki od niewielkich łajb po duże jednostki towarowe. Z kolei nieprzewidywalne sytuacje na morzu, takie jak sygnały ratunkowe czy dryfujące ładunki, mają zwiększać realizm rozgrywki. Gra cieszy się całkiem sporą popularnością na platformie Steam, zbierając przy okazji mieszane opinie z tendencją wzrostową. Zdecydowana większość negatywnych głosów dotyczy bowiem wyłącznie optymalizacji, która z pewnością zostanie poprawiona w kilku najbliższych łatkach. 9 października premierę miała gra Absolum. To rozgrywający się w fantastycznym świecie beat'em up, w którego można grać solo lub w koopie. W pracę nad grą studiów Hard Crush Games i Dotemu zaangażowano cenionych kompozytorów muzyki do gier, w tym Micka Gordona, Gareta Cockera i Yuka Kitamurę. Tytuł pojawił się na PC, a także na konsolach PS5, Xbox i Nintendo Switch. Gra zebrała sporo pozytywnych recenzji. Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi obecnie 86 punktów na 100. Chwalone jest przede wszystkim świeże spojrzenie na oldschoolowy gatunek chodzonych bijatyk oraz sprawne połączenie go z mechanikami roguelite. Warto dodać, że jeszcze lepsze noty ów tytuł uzyskuje od samych graczy. Na platformie Steam 92% opinii jest na plus, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry.
10 października zadebiutowała najnowsza odsłona serii Battlefield. Produkcja przypadła do gustu krytykom, którzy chwalą grę przede wszystkim za bardzo udany powrót do korzeni. Średnia ocen według agregatora Metacritic wynosi obecnie 84 punkty na 100. Należy tutaj od razu zaznaczyć, że większość pozytywnych ocen dotyczy trybu multiplayer. Z kolei kampanię fabularną uważa się za niepotrzebny dodatek, który obniża ogólne wrażenia. Pozwolicie, że przejdę do szczegółów. Tryb wieloosobowy ma, zdaniem branżowych krytyków, wiele zalet, a jedną z nich jest powracający system klas postaci, dobrze wspominany przez wielu graczy. Sam gameplay ma być przy tym niezwykle satysfakcjonujący, bijąc na głowę swój chaotyczny odpowiednik z ostatnich odsłon serii Call of Duty. Siła rozgrywki nowego Battlefielda ma tkwić przede wszystkim w nastawieniu na klasyczne doznania, znane chociażby z 4 czy Bad Company. Dziennikarze doceniają przy tym oprawę graficzną oraz szczegółowe efekty dźwiękowe produkcji. Do tego zaawansowany system destrukcji daje dużo satysfakcji i dodaje grze imersji. Największymi wadami Battlefielda 6 mają być natomiast mało innowacyjne mapy o średnich rozmiarach oraz okazjonalne błędy. Przez swego rodzaju powrót do korzeni część recenzentów krytykuje również brak znaczących innowacji w nowej odsłonie. 10 października to także dzień debiutu Little Nightmares 3. Najnowsza odsłona popularnej serii tym razem spotkała się z mieszanym odbiorem krytyków. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje, z których wynika, że twórcy nie starali się zrewolucjonizować formuły i skorzystali ze sprawdzonych schematów, co według wielu przełożyło się na monotonię gry. Według agregatora Metacritic średnia ocen publicystów wynosi 73 na 100. Nieco gorzej w tytuł oceniają sami gracze. Na platformie Steam zbiera on mieszane opinie. Ogłoszona przed paroma dniami gra o roboczym tytule Project Shadow Glass nie kryje swoich inspiracji i w opisie na Steamie wspomina o Thiefie, Deus Exie i System Shocku, choć przede wszystkim nawiązuje do tego pierwszego. Wcielamy się bowiem w złodzieja z łukiem w uniwersum fantasy, który niespostrzeżenie okrada bogaczy, do czego wykorzystuje różnego rodzaju gadżety i unika walki jak ognia. Tym, czym z pewnością przyciąga Project Shadow Glass, jest grafika. Niestety gra jest na tak wczesnym etapie produkcji, że jej twórca Dominic John nie ma jeszcze żadnych elementów rozgrywki do pokazania. Project Shadow Glass nie ma daty premiery i zapewne jeszcze przez długi czas nie będzie jej mieć. Z drugiej strony, według potwierdzonych informacji, wersji demonstracyjnej z pierwszą misją możemy spodziewać się w pierwszych miesiącach przyszłego roku, zaś wczesnego dostępu dopiero w 2027. Kilka dni temu doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi remastera kolejnej odsłony cyklu Broken Sword. Studio Revolution Software poinformowało, że na początku przyszłego roku wyda Broken Sword Smoking Mirror Reforged, a więc odświeżoną edycję drugiej części serii wydanej oryginalnie w 1997 roku. Platformy docelowe to PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS oraz Nintendo Switch. Podobnie jak w pierwszym remasterze z cyklu Reforged, czyli The Shadow of the Templars, możemy liczyć na lepszą grafikę, poprawione animacje postaci, obsługę rozdzielczości 4K oraz czystszą ścieżkę dźwiękową. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!